Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć kolejny katalog narzędzi marki Parkside. Katalog zaczyna się od 26 lutego do soboty 2 marca. No i narzędzia, jakie tutaj będziemy mieć, to narzędzia ogrodowe i narzędzia Parkside Performance. Na stronie 21 mamy tutaj za 399 zł rozdrabniacz nożowy, a poniżej mamy za 399 zł, 100 zł taniej, kultywator ogrodowy 1400 W. Inne parametry tutaj nie są podane, bo to jest tylko online. Także to jest taka pierwsza strona startowa tych narzędzi. Dzisiaj mam nowy wskaźniczek. Ciekawe, kto zgadnie, co to jest. Powiem Wam, że to jest na SDS Max. Wiertełko tutaj włożyłem, ale to jest tylko tak dla zmyłki. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to jest. Taki wskaźniczek dzisiaj. Na stronie 22 mamy zestaw 10 penset antystatycznych z powłoką ESD. Chroni komponenty elektroniczne przed wyładowaniami elektrycznymi za około 25 zł. Takie pensetki przydają się do modelarstwa, jubilerstwa, elektroniki, komputerów i naprawy telefonów komórkowych. Każda ma tutaj taką nasadkę, osłonkę i mamy tutaj 10 sztuk w takim pudełeczku. Poniżej mamy zestaw akcesoriów warsztatowych za około 30 zł. Tutaj mamy bity krótkie, śrubokręt, nasadki. No i jest to nowość. Na stronie 23 mamy opalarkę 2000 W za około 60 zł. W zestawie dysza płaska, łopatkowa, redukcyjna. No i z tego co widzę, to tutaj się nic nie zmieniło. Jeden bieg, drugi bieg, 2000 W. Powiem Wam, że mam ją już parę lat, od czasu do czasu używam. Często w zimie nawet używam. Używałem do odpalania ciągniczka mojego. Trochę gorącego powietrza do układu dolotowego poszło i całkiem inaczej odpalił w zimie przy minus 10 stopniach. Fajnie tutaj jest pokazane brak akumulatora i ładowarki. Albo to jest taka informacja, że po prostu to jest sieciowe urządzenie. Temperatura pracy na jedynce to jest 350 stopni, na dwójce 600 stopni. Dobrze działa, mam już ją bardzo długo, także polecam jak najbardziej, bo dobrze działa, nic się z nią złego nie dzieje. Na stronie 24 mamy pożyteczne narzędzia. Są to zestaw szczypiec do mechaniki precyzyjnej. I tutaj mamy kombinerki, szczypce, takie wydłużone szczypce, coś w rodzaju segerów tutaj, do cięcia drutu, okrągłe, półokrągłe, wygięte. I 4 sztuki po prostu kosztują około 30 zł, obniżka 25%. Wydaje mi się, że to są takie mniejsze, nie takie zwykłe, standardowe szczypce, jak na przykład tego typu, tylko są takie mniejsze, takie jak na przykład tutaj poniżej za 12,99 za sztukę i one są po prostu tutaj wydłużone wszystkie, ale są takie mniejsze, tutaj te rączki są mniejsze. Bardzo fajna rzecz, polecam jak najbardziej. 4 wzory do wyboru, nie zawsze duże nam są potrzebne. I no szczela. Zawsze gdzieś tam możemy w jakieś miejsce mało dostępne się dostać. Za około 50 zł mamy stację lutowniczą 48 W. W zestawie dwie szpule do lutowania, kąpka lutownicza,
i wymienna końcówka jedna dodatkowo. Zakres temperatury możemy sobie tutaj regulować od 100 do 500 stopni Celsjusza do prac elektronicznych i modelarstwa. A na stronie 27 mamy akumulatory 8 Ah za 279 zł, 20 zł taniej, a 4 Ah 179 zł, ładowarka 59,90 również 20 zł taniej. Kiedyś była taka niedawno promocja, że było jeszcze taniej niż to tutaj, co tutaj jest pokazane. Chyba 140 zł kosztował, czy 90 zł, 4 Ah, coś takiego. No i to są akumulatory Smart Bluetooth, aplikacja Lidl Home. Na stronie 28 mamy szlifierkę kątową marki Parkside Performance. Jest to bardzo duża szlifierka, wielkością przypomina dużą szlifierkę na tarczę 230 mm i ta również jest na tarczę 230 mm. Ona musi mieć dwa akumulatory, bo to jest na 40 V. Obniżka aż o 100 zł taniej. Jest u mnie na kanale, porównuję ją nawet z taką sieciową szlifierką kątową. Liczba obrotów 6000 na minutę. Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. I 3 takie dodatkowe możliwości mocowania uchwytu. Dodatkowo tutaj mamy taki pałąk, taka osłona na te akumulatory przy odkładaniu. Po prostu nie zahaczamy o te akumulatory. Uchwyt do tarcz M14 gwint. I oczywiście ta szlifierka kątowa jest w walizce. Na stronie 29 za około 200 zł, 50 zł taniej, mamy szlifierkę kątową na jeden akumulator 20V. Możemy je również kupić online, te szlifierki, ale to pewnie wtedy, jak będzie ta promocja. Chociaż ciekawe, czy komuś się w ogóle uda kupić. To też jest takie zastanawiające, bo dużo takich miałem informacji z wcześniejszych takich gazetek, że objechali ludzie kilka Lidlów i po prostu nie było nic. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 000 na minutę. Z tego co widziałem, to chyba są dwa rodzaje tej szlifierki. Ona również jest na Bluetooth i tutaj na ten Smart. Tutaj są akumulatory wkładane właśnie od góry, ale widziałem, że są takie, co są wkładane od dołu. W zestawie mamy tarczę, uchwyt przedni, klucz mocujący, tutaj w rączce, tarcza FI 125 mm. Dodatkowo jest taka wymienna osłona przeciwpyłowa. Ciekawe, czy zgadł już ktoś, co to jest za wskaźniczek. Pomijam oczywiście to wiertełko. Wchodzi idealnie. Strona 30. Akumulatorowa frezarka wielofunkcyjna na akumulator 20V. Również o 100 zł taniej. Obroty biegu jałowego regulowane od 10 000 do 30 000 na minutę. Maksymalna głębokość cięcia 35 mm. Uchwyt narzędzia 6 i 8 mm. Czyli po prostu możemy sobie takie stosować frezy mniejsze i z tym większym takim uchwytem na 8 mm. Bardzo fajnie pracuje, polecam jak najbardziej. Dobrze działa, nic się złego nie dzieje. Do takich amatorskich zastosowań jest całkiem niezła. A poniżej za 59,90 mamy
takie pudełeczka z bitami również, tylko że to są Parkside Performance. I tutaj mamy dwa zestawy do wyboru. Tutaj mamy bity z dodatkowymi nasadkami. Tutaj nie jest podane właśnie jakie to są rozmiary tego, także się tutaj nie dowiemy. A taki zestaw bitów jest naprawdę porządny. Strona 31, 100 zł taniej, czyli za 249 zł mamy akumulatorową wyżynarkę na akumulator X20V Team. Parametry jakie posiada ta wyżynarka to jest liczba obrotów od 800 do 3800 na minutę, długość skoku to mamy 26 mm, głębokość cięcia 135 mm w drewnie, 20 mm w metalu nieżelaznym, 10 mm w miękkiej stali. Kąty cięcia 0 stopni, 22,5 stopnia, 45 stopni. No a na 32 stronie mamy już wiertarko-wkrętarki i wiertarko-wkrętarki udarowe marki Parkside Performance. To jest strona, którą chyba wszyscy najbardziej lubią, bo jednak wiertarko-wkrętarka to jest takie podstawowe narzędzie, które powinno być chyba w każdym domu, warsztacie, ogrodzie, no wszędzie. Po prostu bez tego to ciężko teraz cokolwiek zrobić. No i tutaj powyżej mamy za około 300 zł, 100 zł taniej taką najmocniejszą wiertarko-wkrętarkę. Ona jest bez udaru, 150 Nm maksymalny moment obrotowy, a poniżej mamy 80 Nm. Jest to druga najmocniejsza wiertarko-wkrętarka marki Parkside, również 100 zł taniej, a ogólnie 50 zł ta jest tańsza z udarem, bo ta jest z udarem. Są u mnie na kanale porównanie. Ta jest na pewno do mocnego wiercenia, kręcania jakichś tam porządnych śrub. Temu tutaj też ma taką wydłużoną rączkę, dłuższą o wiele niż ta tutaj. A ta ma dodatkowo udar, no to tutaj możemy po prostu wykonać inną dodatkową pracę. I z tego co pamiętam, to chyba ta jest nawet cięższa niż ta. Parametry jakie posiada ta wiertarko-wkrętarka: na pierwszym biegu od 0 do 550 na minutę, na drugim biegu od 0 do 2200 obrotów na minutę, uchwyt wiertarski 1,5 do 13 mm, maksymalna średnica otworu 150 mm w drewnie, 16 mm w stali. Jeszcze dodam tutaj, że tutaj jest taki system odrzutu, ale to jest taki elektroniczny, który jak po prostu szarpnie tym urządzeniem, to on się wyłącza i wtedy nie ma tego takiego uderzenia. Jak działa? O, widzicie? Sama się wyłączyła. Jeszcze raz. Szybko to reaguje. Tu jest na dwójce, a na jedynce również. No i różnica w wierceniu również jest duża. 65 mm w drewnie, tutaj mamy 150 mm w drewnie, 16 mm w betonie, tutaj mamy 0, oprócz kamieni tutaj piszę, no 13 mm w stali i tutaj mamy również, tu mamy 16 mm w stali. I wielkość uchwytu wiertarskiego, czyli to samo, 1,5 do 13 mm. A po prawej stronie tutaj za 149 zł i mamy aż o 100 zł taniej. Jeżeli komuś się uda kupić, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, czy Wam się udało kupić tą wiertarko-wkrętarkę. Jest u mnie na kanale, bardzo fajna wiertarko-wkrętarka, ona jest tutaj skrócona, lekka, naprawdę taka mobilna i bardzo fajnie się nią pracowało, jak przy tych moich pierwszych testach.
posiada 60 Nm. Czyli jaka to jest cenowa przepaść, jeżeli to jest taka promocja? Normalnie kosztuje 249 zł, no to już jest cena wyższa. Ale za tą cenę to na przykład będę ją porównywał z DeWaltem, która ta wiertarka posiada 65 Nm, no to cenowo tamta kosztuje około 400 zł, to naprawdę jest przepaść. Tu mamy prawie 3 takie. No ale wybór należy po prostu do Was. Wybieracie sobie właśnie jakość, cenę, mobilność, wszechstronność. No i przypomnę parametry, jakie ona posiada. Jest u mnie na kanale, można sobie zobaczyć dokładnie. Zakres mocowania uchwytu od 1,5 do 13 mm. Pierwszy bieg od 0 do 500, drugi bieg od 0 do 2000, 38 mm w drewnie, 13 mm w stali. Ale jeżeli chodzi o te wiertarko-wkrętarki, to polecam jak najbardziej. No ceny są mega obniżone. Strona 34, akumulatorowa piła szablasta na akumulator 20V. Mamy 50 zł taniej, czyli z 299 na 249. Ciekawe, czy po prostu ona zasysa ten wiór do środka, tak jak było przy tym właśnie moim modelu. I to było bardzo popularne, bo to widziałem na wielu kanałach, że tak się dzieje. Także to nie jest żadna antyreklama, można sobie z tym poradzić, ani reklama oczywiście, bo jeżeli chodzi o samą pracę tej piły szablastej, to bardzo fajnie się nią pracuje. Chociaż porównuję ją z Erbauerem i to, powiem Wam, jest to przepaść. Ale cena też jest troszeczkę inna. Liczba skoków regulowana od 0 do 3000 na minutę, długość skoku 22 mm, cięcie w drewnie 150 mm, w stali niestopowej 15 mm, 20 mm w metalach kolorowych, 100 mm w rurach metalowych, a poniżej tutaj mamy zestaw wierteł 20% taniej. Za około 40 zł mamy tutaj wiertła do drewna Parkside Performance oraz uniwersalne wiertła, czyli możemy zarówno wywiercić coś tam w cegle, w murze, w drewnie, jak i również w metalu. Również 100 zł taniej, 249 zł, strona 35. Młotowiertarka na akumulator X20V Team. Liczba obrotów od 0 do 660 na minutę, na drugim biegu od 0 do 950 na minutę. Liczba uderzeń od 0 do 3265, a na drugim biegu od 0 do 4700. 24 mm w betonie i kamieniu, 13 mm w metalu, 27 mm w drewnie. Posiada Joule. Od dawna jest już dostępna w sprzedaży. Chyba wszystkim znana, nie trzeba nikomu polecać nawet. Ale jeżeli chcecie porównanie na przykład z innej marki, to Dedra tutaj wymiata i powiem Wam, że lepiej mi się pracuje Dedrą niż tą, chociaż robi taką samą robotę. Zobaczcie, jaka jest cena. Ciekawe, czy też się komuś uda kupić. 249 zł. No to tu już mamy wszystko w tym katalogu. To jest 2 marzec. Także Parkside Performance jest od 2 marca. A te narzędzia są od czwartku 29 lutego. Także mogę Wam teraz powiedzieć, co to jest za wskaźniczek. To tylko było dla zmyłki, to wiertełko. SDS Max. Pobijak do uziomów i gwoździ SDS Max. I możemy wbijać sobie po prostu przy pomocy młota elektrycznego, udarowego, jakieś pręty właśnie.
uziomy wbijamy do ziemi i możemy również wykorzystać do innych celów przy wbijaniu. Siemka, cześć.